I teraz takie oczko wkładam w tą ranę, którą zrobiłem, w to nacięcie. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj 3. odcinek z odnawiania róż piennych. Będziemy robić najważniejszą rzecz, czyli okulizację róż. Żeby to zrobić, potrzebujemy mieć pnie, które przygotowywaliśmy się w ciągu ostatnich 2 odcinków, i oczka, które będziemy zakładać na te pnie. Oczka pozyskamy sobie z tych róż, które nam teraz kwitną. Zaraz Wam pokażę jak. Żeby pozyskać oczka, musimy ściąć przekwitające kwiaty z tej szlachetnej odmiany, którą chcemy zaokulizować. Tutaj mamy Gartenspassa. Ja będę okulizował odmianę Gartenspass. Wobec tego szukam sobie takich kwiatów, takich pędów, w których kwiaty już przekwitają. Tutaj mam jeden ładny kwiatostan. Widzicie? W pełni rozwinięty, już zaczyna przekwitać. I teraz sięgam tam głębiej i ścinam taki pęd. Zobaczcie. To jest idealny pęd, dojrzały, który nadaje się do tego, żeby pozyskać z niego oczka, i te oczka się przyjmą, bo są dojrzałe po prostu. Teraz co trzeba zrobić dalej? Zobaczcie. Odcinam kwiatostan i mam taki pęd. Teraz obcinam listki w taki sposób, że zostawiam takie ogonki około 1,5 cm. I teraz pozostaje mi tylko oberwać kolce. I zobaczcie, jak obrywacie kolce, najlepiej robić to w rękawiczkach, to jeżeli te kolce odchodzą łatwo, tak jak tutaj, to znaczy, że są dojrzałe i pęd jest dojrzały. Jak jest zbyt młody pęd, to te kolce nie chcą się tak odrywać łatwo, tylko są po prostu za miękkie, tak się ciągną, i to jest znak, że jest za młody pęd i efekt okulizacji będzie słaby. Mam pęd, z którego będę pozyskiwał oczka. Idziemy oczkować. Teraz co jeszcze będę potrzebował do tego, żeby tą okulizację przeprowadzić? Najważniejsza rzecz to jest ostry nóż do okulizacji, tak zwany okulizak. Ale później na końcu pokażę Wam, jak można obejść ten problem, jeżeli nie macie takiego noża. Ten nóż musi być naprawdę ostry i pokażę Wam, jak sprawdza się, czy już nóż jest odpowiednio ostry. Zobaczcie, okulizujący w taki sposób sprawdzają ostrość noża. Jeżeli nóż goli włosy na ręce, to znaczy, że jest odpowiednio ostry. Oprócz noża potrzebuję jeszcze gumeczki, którymi zabezpieczę te rany, i ta gumeczka będzie jak gdyby ściskać całą ranę. Dzięki temu oczko będzie się zrastać z podkładką, do której będzie przyklejona. Idę okulizować. Przystępujemy do okulizacji. Zobaczcie, że te zrazy, te pędy, z których będę pozyskiwał oczka, są różnej grubości. I te pnie, na których będę zakładał oczka, też są różnej grubości. Będę sobie dopasowywał grubość tego pędu do grubości tego pnia. Tam, gdzie będę miał grube pędy, grube pnie, to będę brał grubszy pęd. Tam, gdzie będę miał cieńsze pnie, to będę brał cieńszy pęd. Ci wszyscy, którzy nie widzieli tego odcinka o tym, jak przygotowywuję te pędy, to zachęcam do tego, żebyście kliknęli sobie, dam odnośnik. Zobaczycie, jak się je przygotowywuje. Tutaj fajnie widać, bo mam 2 rodzaje pni. Ja w tym momencie oczkuję na pniu, który jest zeszłoroczny, czyli tym. Ale tu obok mam jeszcze 2 pnie, czyli te z nasady od korzenia bijące mocne pędy podkładki. Ale ten pęd wyrósł w tym roku. Zobaczcie. Mamy połowę czerwca i mamy taki pęd, który jest wielkości 170 cm wysokości. Ale on jest jeszcze zbyt niedojrzały, niezdrewniały, i gdybym go okulizował teraz, to mógłbym go złamać, więc na tym pniu będziemy okulizować w sierpniu. Teraz okulizujemy na zeszłorocznym pniu. Więc wybieram sobie odpowiedni pęd do grubości tej tutaj, tego pnia.
Mam zaznaczone 90 cm w tym miejscu, dlatego że chcę, żeby koronki, które tutaj się będą rozrastać, były na wysokości 90 cm od ziemi. Tu jest 90 cm, tak? Teraz najważniejsza rzecz, pozyskiwanie oczek. Ogólnie powiem Wam tak, dokładny film o tym, jak okulizować, jakie czynniki wpływają na okulizację i wszystko w szczegółach macie na filmie, który kilka lat temu nagrałem. Dam Wam też odnośnik do tego filmu. Tutaj pokażę Wam tylko szybko, jak to robić. Ściągam sobie oczko. Ściągam oczko, wyjmuję drewno, które jest pod spodem. Nacinam sobie na podkładce, na tym pniu, literkę T. Rozchylam to. Tak naprawdę to służy do rozchylania. O, widzicie, tak się to powinno robić. Ale jak już dojdziecie do wprawy, to możecie to robić ostrzem i nic się też nie stanie. Wkładam oczko, odcinam i już mam założone oczko. Teraz muszę założyć gumkę po to, żeby to oczko dolegało, żeby było dociśnięte. Widzicie, w ten sposób ono musi być dociśnięte. I tą sprawę załatwi nam gumka. Można też to robić paskami foliowymi. Ja akurat preferuję te gumki Oculette. Widzicie, dociskam. Najpierw ją lekko naciągam. Przykładam do tego nacięcia. O, i cała rana jest przykryta tym lateksową opaską. Teraz drugie oczko. Na każdym będę zakładał 3 oczka. Jeżeli to oczko skierowane jest w tą stronę, to drugie oczko muszę założyć skierowane w inną stronę, tak? Żeby ta korona, która się będzie rozrastać z tych 3 oczek, była w każdą stronę równomiernie rozrośnięta. Czyli jeżeli to było w tą stronę, to teraz sobie zrobię tutaj w tą stronę. To, czy będziecie najpierw nacinać, czy najpierw ściągać oczko, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Mam tutaj nacięte, mam zrobione miejsce na oczko. Teraz pozyskuję sobie oczko z pędu. Mam oczko. I teraz wkładam. Odcinam to wszystko, co wystaje poza nacięcie. Zaraz je zapnę gumką. Teraz sobie zrobię jeszcze ostatnie 3 oczko, które będzie z tej strony. Mam 3 oczka. Teraz zabezpieczę je gumeczkami. Naciągam gumkę, przykładam, przebijam i jest ok. Tu jeszcze jedno z tej strony. I tak wygląda zaokulizowana 3 oczkami podkładka pień róży piennej. Ponieważ jest dość wczesna ta okulizacja, jest połowa czerwca, to jeszcze w tym roku z tego wyrośnie nam młoda koronka. I będę Wam pokazywał, jak to się będzie działo. A co kiedy nie macie takiego noża do okulizacji z prawdziwego zdarzenia, tak zwanego okulizaka, lub macie, a nie umiecie go naostrzyć? A kluczową rzeczą jest to, żeby to było ostre narzędzie. Spróbujemy posłużyć się nożem do tapet. Zobaczymy, czy on jest taki ostry jak okulizak, czy goli. No, tak powiedzmy z bidą, ale coś tam goli. To, co proponuję, to nie wysuwajcie sobie go zbyt długo, dlatego że on jest dosyć wiotki i by Wam się po prostu cały wyginał. Wystarczy, że będzie 2 cm wystawał samo to ostrze. I tutaj tak, przykładacie. Już widzę, że troszkę gorzej jest. Utrzymać panowanie nad tym oczkiem. To, co jest bardzo ważne, to musicie wydubać całe ewentualne drewienko, które się pod spodem znalazło. Tak? Żeby
żeby się to przyjęło. Teraz szukacie sobie miejsca. Tak. 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 Wkładacie oczko i odcinacie. Jedno oczko mamy założone. Teraz drugie założymy sobie z tej strony. Nacięcie. Widzicie, tu jest trudny jest. I tutaj może być troszkę gorzej, bo tutaj mam wrażenie, że widzicie, nie ma dobrej miazgi. O, tak widać, jak nie ma miazgi. Widzicie, to się wszystko strasznie tak łupi, jest suche. I tu będzie problem z przyjmowaniem się. Czasem jest tak jak tutaj, że z jednej strony tego samego pędu macie miazgę, a z drugiej tej miazgi nie ma. O, tutaj raczej to się nie przyjmie. Chociaż widzę, że tutaj ta miazga już jest z tej strony. Tu jest gorzej. Spróbuję włożyć tam oczko, ale szansa, że to się przyjmie, jest dużo, dużo mniejsza. Ściągam oczko. Wyciągam drewno. Wkładam. Odcinam to, co mi wystaje poza nacięcie. I spróbujemy zrobić jeszcze jedno oczko. Jeżeli tak jak tutaj widzę, że z jednej strony nie miałem tej miazgi odpowiedniej i może się mi to oczko nie przyjąć, to założę może 4 oczka, wiecie? Szukam sobie jeszcze jednego miejsca, gdzie może tutaj powinno być dobra miazga. Robię to nacięcie. O, tu mi ładnie odchodzi skórka. Widzicie? Ważne jest, żeby to poprzeczne nacięcie zrobić odpowiednio długie. O. I teraz w to nacięcie delikatnie sobie odchylam tą skórkę, ale tak, żeby nie dotykać palcem tej rany w środku, dlatego że nie możecie jej ubrudzić, tak? Tu już widzę, że mi trochę krzywo to oczko weszło. Jeszcze raz to zrobię. I dopycham. O, dobra, ono mi weszło fajnie. I jest. Mam 3 oczka. I jeszcze sobie zrobię czwarte. Czwarte sobie zrobię tutaj. Tu też już powinno być ok. Bo czuję to pod nożem, że jest tam miękko. Ładnie się wszystko odchyla. Ale to oczko, które mam na tym pędzie, mi się nie podoba. Wezmę sobie inny pęd. Dobra. Ściągam. Uważajcie, żeby się nie przeciąć, bo tutaj jak troszeczkę za mocno naciśniecie, to ten nóż wam przeleci i możecie się przeciąć. Mam wyjęte drewno. Wkładam to oczko w tą ranę. Pamiętam, żeby nie ubrudzić rany. Dopycham. Całe oczko w tej ranie ma około 1,5 do 2 cm. To jest tuż między moimi paznokciami, to jest właśnie ta wielkość tego oczka i wielkość tego nacięcia. Nie ma potrzeby robić większych. I teraz bardzo ważne dociśnięcie tego oczka. Raz. Tu mam drugie. Nie możecie obrócić, przesunąć w momencie dociskania tego wszystkiego, bo byście mogli spowodować podwinięcie się oczka i ono by się nie przyjęło. Ono musi ładnie całą powierzchnią dolegać do podkładki, do pnia. Tu mam jeszcze.
jest. Czyli tak, ostry nóż, dojrzałe pędy i lecimy z kokszem. Ściągam oczko, wyjmuję drewienko, mam ładne oczko. Szukam miejsca na pniu, gdzie założę to oczko. Usuwam sobie kolce, robię nacięcie w kształcie litery T, odchylam skórkę i nie brudząc tej rany, ani oczka od spodu, wsuwam oczko na głębokość około 2 cm w to nacięcie. Jedno oczko mam założone. Drugie oczko. Każde oczko sobie sprawdźcie, czy nie jest uszkodzone. Czy nie ma jakiegoś czarnego punktu od spodu albo z boku. Pierwszy krok to jest pozyskanie oczka. Dobre oczko. I drugi krok to jest włożenie tego oczka pod korę na pniu. Tak róbcie, żeby w różną stronę były te oczka skierowane, po to, żeby koronka się potem rozwijała równomiernie, harmonijnie, w każdą stronę. Jeżeli robicie nacięcie w kształcie litery T na pniu, to poprzeczne cięcie zróbcie odpowiednio długie, wtedy łatwiej jest odchylić tą skórkę. Mam 2 oczka założone i trzecie oczko będzie z tej strony. Te oczka muszą być jedno jakby nad drugim. Skierowane w różne strony świata, ale nie na tej samej wysokości. Jak dojdziecie do wprawy, to zaokulizowanie jednej róży zajmie Wam może minutę. Teraz pozostaje tylko założyć gumki. Tutaj też można popełnić błąd, uważajcie na to. Najpierw naciągacie gumkę, potem ją przykładacie na oczko i już wtedy nie możecie przesunąć. Nie możecie zrobić przesunięcia, bo moglibyście podwinąć to oczko i ono by nie przylegało całą powierzchnią tak jak powinno. I oprócz ostrego noża, dojrzałych pędów, dojrzałych zrazów z oczkami, ważne jest, żeby była miazga zarówno na pędach, jak i na podkładce, którą okulizujecie. O tym też bardzo dokładnie mówiłem na tym filmie o okulizacji i tam to wszystko jest wyjaśnione. Zostały mi jeszcze 2 sztuki do zaokulizowania, zaraz to skończę. I cały proces, o którym mówiłem Wam od wiosny, czyli zastępowanie tych róż starych, które już częściowo nadmarzły i wyglądają z roku na rok coraz gorzej, nowymi, właśnie teraz się dzieje. Dajcie znać, czy według Was wybrałem dobrą odmianę, zastępując Kubanę odmianą Gartenspatz, a w sierpniu jeszcze będę chciał zaokulizować tutaj na wyższych pniach trochę, na wysokości 120 Sedanę, która będzie jaśniejsza. I w przyszłości zobaczymy, albo ją wytnę, albo dam jej czas, zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozrastało, jak te oczka się przyjmą. Będziemy to wiedzieć już za kilka tygodni i będę Wam to pokazywał na bieżąco. Chciałem Wam pokazać w tych 3 odcinkach, że nie jest to nic trudnego. Chciałem Was zachęcić, żebyście się odważyli i próbowali takie rzeczy robić u siebie w ogrodzie dla własnej satysfakcji, dla frajdy. Bo to jest olbrzymia frajda, jeżeli samemu wyhodujecie coś własnoręcznie. Daje to niesamowitego kopa, niesamowitą adrenalinę i radochę. I o to przecież chodzi w ogrodnictwie. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was podjął to wyzwanie, komu się udało, kto popełnił błędy. Może coś naprowadzę po to, żeby ta okulizacja zawsze Wam się udawała. Najważniejsze jest ostry nóż, dojrzałe pędy i miazga. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym odcinku.